A ty myślisz, żeby mieszkać za granicą? W sumie to chyba nigdy w ogóle właśnie nie myślałam, żeby mieszkać za granicą. Pewnie kiedyś o tym pomyślę. W sumie chyba kiedyś w ogóle? Pewnie? Ale jak? W jednym zdaniu? Tak, możemy używać chyba, kiedyś, właśnie, w ogóle i jeszcze wielu innych słów w jednym zdaniu i bardzo często to robimy w potocznej rozmowie, więc jeśli Ty też miałaś problem ze zrozumieniem tego zdania, które powiedziałam, tak jak typowy Polak, to lepiej kontynuuj oglądanie tego filmiku. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam kilka różnych wyrażeń, słów, których Polacy używają na co dzień w potocznej rozmowie, w praktycznie każdej swojej wypowiedzi, które są bardzo, bardzo przydatne w rozmowie z Polakami. Bardzo często są to słowa, które wydaje Wam się, że może znaczą coś innego, a my używamy ich trochę na opak, to znaczy używamy ich nie do końca w ten sposób, w jaki oczekiwalibyście tego od nas. Ale to wszystko będzie w tym filmiku, a jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli nie słuchałeś jeszcze moich podcastów, to bardzo gorąco Cię do tego zachęcam, bo jest to, myślę, najlepszy sposób nauki języka. Wstawiam Ci tutaj link do całej playlisty moich podcastów, które znajdziesz na YouTubie, ale znajdziesz je też oczywiście na innych platformach do słuchania podcastów. A jeśli podobają Ci się moje podcasty, to teraz nawet stworzyłam kurs online dla początkujących z języka polskiego. Jest on co prawda dla osób początkujących, więc może dla Ciebie albo może dla kogoś, kogo znasz, który opiera się na podcastach. Są tam moje podcasty autorskie, 25 podcastów razem z transkrypcjami, z ćwiczeniami interaktywnymi i razem z filmikami, które opierają się na metodzie shadowing, czyli słuchania i czytania jednocześnie. Jest to świetna metoda, jeśli chcecie nauczyć się faktycznie z tych podcastów i nauczyć się dobrze wymawiać i jeśli chcecie, żeby te słowa i wyrażenia zostały Wam jakimś cudem w głowie. Ale poza tym znajdziecie tam też filmiki, w których tłumaczę gramatykę. Mamy też grupę na WhatsAppie, gdzie możecie zadawać wszystkie swoje pytania. Są ćwiczenia, które możecie mi wysyłać i dostać mój feedback, więc jest bardzo dużo rzeczy, a jeśli zapiszecie się na ten kurs jak najszybciej, to nawet dostaniecie zniżkę 60% z kuponem Speak Polish. Więc bardzo serdecznie Wam ten kurs polecam. Może dla Was, może dla kogoś, kogo znacie, kto zaczyna uczyć się polskiego. Jest to też świetna opcja, żeby powtórzyć sobie te rzeczy na początku, bo tam całą gramatykę można sobie powtórzyć, jeśli nie pamiętacie. Wstawiam Wam link do tego kursu w opisie filmiku, więc koniecznie tam zajrzyjcie i dajcie mi też znać, co myślicie. Okej, to chyba tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy wstęp. Zaczynamy nasz filmik o słowach, które musicie znać, żeby brzmieć jak Polacy. Będę najpierw mówić Wam słowo, potem będę Wam dawać kilka zdań z przykładami, jak używać tego słowa, żebyście zrozumieli najpierw z kontekstu, a potem dopiero będę tłumaczyć po polsku oczywiście, co to znaczy. Chyba. Używamy słowa chyba cały czas. Jeszcze nie wiem, co będę robić jutro, ale chyba pójdę na spacer, bo słyszałam, że będzie świecić słońce. Nie wiem, ile on ma lat, ale chyba ma około 30, bo jest dosyć młody. Czy już rozumiesz, co to znaczy? Chyba mówimy, kiedy nie jesteśmy czegoś pewni. To trochę tak jak myślę, że, wydaje mi się, że. Używamy tylko jednego słowa, żeby to powiedzieć i to jest chyba. Bardzo często używamy go też w takich konstrukcjach jak chyba tak, chyba nie, kiedy chcemy powiedzieć
Myślę, że tak, ale nie jestem na 100% pewna. Myślę, że nie, ale nie jestem na 100% pewna. Chyba już rozumiecie, prawda? Kiedyś. Kiedyś byłam już w Polsce, ale nie pamiętam, kiedy to było. Kiedyś na pewno polecę do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy. Tak jak słyszysz, kiedyś określa czas, który jest nieznany, który był w przeszłości albo będzie w przyszłości. Czy chcesz kiedyś otworzyć swój biznes? Kto wie, może kiedyś. Także. Także to też wyrażenie, słowo, którego używamy bardzo, bardzo często po polsku. Nie mylić go z także, bo także to znaczy i. A także, co to znaczy? Byłam już 10 razy w Polsce, także raczej znam dobrze ten kraj. Pracuję online, także spędzam dużo czasu w domu. Ja też uczę się języków, także dobrze rozumiem obcokrajowców, którzy uczą się polskiego. Także to po prostu znaczy więc. Bardzo, bardzo często używamy także w rozmowie potocznej, ale też kiedy piszemy, możemy też używać tego wyrażenia. Pamiętajcie tylko, że piszemy to oddzielnie. Jest to bardzo częsty błąd Polaków, który ja też kiedyś popełniałam, bo wszędzie widzimy to także pisane razem. Ale to dlatego, że to jest i. I mamy dwa takie słowa, dwa tak samo brzmiące wyrażenia. W sumie. Nie wiem jeszcze, gdzie będę pracować, ale w sumie podoba mi się praca nauczyciela. W sumie nigdy nie myślałam o tym, żeby mieszkać w innym kraju, ale może kiedyś o tym pomyślę? W sumie to znaczy właściwie, w zasadzie. I bardzo często używamy tego zwrotu. To wyrażenie ma też drugie znaczenie, bo w sumie to może znaczyć też ostatecznie, finalnie. W sumie uzyskałam z tego egzaminu maksymalną liczbę punktów. W sumie, finalnie, sumarycznie, właśnie. Nic nie wiem o Polsce, ale właśnie dlatego tu przyjechałam, żeby poznać nowy kraj. Pamiętacie poprzednie zdanie? Jeszcze właśnie nie wiem, gdzie będę pracować, ale w sumie podoba mi się zawód nauczyciela. Właśnie to może znaczyć w sumie 3 rzeczy. Właśnie teraz w tych zdaniach słyszeliście to jako słowo, które podkreśla inne słowo, inną rzecz. Jeszcze właśnie nie wiem. Służy to wzmocnieniu, podkreśleniu tego, że jeszcze nie wiecie czegoś. Właśnie po to przyjechałam do Polski. Dokładnie po to. To jest wzmocnienie tego, co chcemy powiedzieć. I bardzo często używamy tego w ten sposób. Ale poza tym słowa właśnie możemy używać w 2 innych sytuacjach, albo kiedy mówicie, że coś akurat się wydarzyło. Właśnie wczoraj spotkałam tę koleżankę i cieszę się bardzo, że wszystko jej się dobrze układa. Właśnie wczoraj, akurat wczoraj. O, dzwonisz do mnie, właśnie miałam do Ciebie zadzwonić. Albo jako potwierdzenia. Tego też używamy bardzo często. Kiedy ktoś na przykład mówi Wam coś, z czym się zgadzacie. Na przykład, no tak, pracujesz dużo, ale przynajmniej dużo zarabiasz. No właśnie. Możecie mu odpowiedzieć, no właśnie. No tak, to prawda. W ogóle. W tej pracy to w ogóle muszę wszystko robić. A tak w ogóle, to jak Ci się podoba życie w Polsce? W ogóle to znaczy trochę to samo, co w sumie. Ogólnie, generalnie, kiedy coś opisujemy. Ale słowo w ogóle ma też drugie znaczenie, które może już znacie, bo jest trochę bardziej oczywiste. Używamy go też w negacji, jako nic. Na przykład w ogóle nie rozumiem polskiego. Ani słowa. Pewnie. Pewnie już wiesz, że życie w Polsce jest bardzo przyjemne. Już pewnie słyszałeś, że w Polsce będą wybory prezydenckie w tym roku. Pewnie, czyli prawdopodobnie. Ale tego też używamy w innych konstrukcjach. Używamy też tego jako jasne, kiedy chcemy się z czymś zgodzić, z kimś zgodzić. Na przykład, kiedy ktoś Wam coś proponuje. To co, pójdziemy dziś napić się kawy? No pewnie, bardzo chętnie.
Podobno. Podobno ludzie w Polsce są dosyć zamknięci. Czy to prawda? Ach, podobno jutro ma padać deszcz. Może przełożymy nasz spacer na inny dzień? Czyli kiedy macie wrażenie, że jakoś wiecie, macie jakąś informację, ale nie jesteście jej pewni na 100%, używacie słowa podobno. Podobno ludzie są zamknięci. Podobno Polacy są zamknięci. Nie jesteście pewni, czy to prawda, ale podobno tak jest. W każdym razie, nie wiem, czy w każdym kraju czułabym się dobrze. W każdym razie w Polsce czuję się bardzo dobrze. Nie wiem jeszcze, czy będę w domu w trakcie wyborów prezydenckich. W każdym razie na pewno będę głosować. Niezależnie od wszystkiego. Nieważne. Co mówiłaś? Nie słyszałam? Nieważne. Chciałaś iść do kina, tak? Już nieważne. Chciałam iść, ale możemy zrobić coś innego. Nieważne to, kiedy coś już nie ma znaczenia. Trochę jak whatever po angielsku, ale nie używamy tego dokładnie w tych samych miejscach, w tych samych wyrażeniach, co w angielskim. Więc kiedy coś już jest faktycznie nieistotnego, to mówicie, że to nieważne. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy znaliście już te zwroty wcześniej. Dajcie mi znać w komentarzu i koniecznie napiszcie jakieś zdanie z którymś z tych słów, które było dla Was nowe. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten filmik. Dziękuję też moim patronom. Link do Patreona jest zawsze w opisie filmiku. Jeśli chcielibyście zajrzeć na Patreona, to Was zapraszam. Jeśli macie ochotę nauczyć się czegoś więcej, to polecam Wam też mój filmik o prefiksach, który niedawno dodałam. To też trochę, żeby rozbudować słownictwo, a też troszkę o gramatyce. Wstawiam go Wam tutaj po zakończeniu tego filmiku, więc może Was to zainteresuje. I pamiętajcie o moich podcastach i o kursie, i o nowym kursie online. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie jeszcze raz tego filmiku. Czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału, jeśli Wam się podobał ten filmik i o polubieniu tego filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!